Our world is falling apart. The future looks bleak. Men are killing each other like beasts. Yet a flicker of hope still burns on. Prophecies say that a hero will soon emerge. They will lead us into battle. And help us regain our former glory. And change the tide of destiny. Even if that means making the ultimate sacrifice. Hero, are you sure you're strong enough to take on this responsibility? Dzień dobry i witam Tantaos i zapraszam was na Let's Level Age of Magic Collecting Card Game. Chociaż mógłbym was zaprosić, jeśli gra by jeszcze działała. Niestety miałem dzisiaj tragiczne przebudzenie, bowiem próbowałem się zalogować do gry, a okazało się, że support na grę się kompletnie zakończył. Zresztą nie mogłem się zalogować do żadnego z serwerów, co sobie zaraz obejrzymy. Na głównej stronie SNS Plus. Tak więc to jest obecny dystrybutor z chińskiej strony zajmujący się grą. I wśród jego gier jest właśnie Age of Magic. Tutaj już ogólnie pod inną nazwą, w przetłumaczeniu to znaczy coś w rodzaju Wielka Bitwa 2. Albo jakoś tak. Ogromna bitwa. Tak czy owak spróbuję ponownie wbić do gry. Jak widać, wszystkie serwery tutaj zostały skasowane. Pokazują mi tylko 2 serwery, na których miałem konto. Nie tłumacz mi strony. Tak. Gra się jeszcze ładuje. Ale taki sam efekt mieliśmy na Steamie, po tym jak wycofali grę z obiegu. Wyglądałoby tak, że jeszcze cokolwiek działa, ale licznik prawdopodobnie się zatrzymie przy 99%, bo tym ostatnim krokiem jest właśnie łączenie się do serwera. Mimo że jest pokazywany nadal na liście, to serwery chyba są już wszystkie wyłączone. I nie ruszy się nic dalej. Niestety gra w tym momencie kompletnie zniknie z obiegu. Dokładnie tak, 99%. I w tym momencie już nic nie pójdzie dalej. Na tym ekranie zawiśnie. Zostawiłem przeglądarkę włączoną na 1,5 godziny i nie szło nic do przodu. Ale nic dziwnego, skoro serwery są już wyłączone i dystrybucja po stronie chińskiej została już zamknięta, to chyba nie mamy żadnych szans, żeby angielska wersja gry kiedykolwiek powróciła.
Tak, dla krótkiego wspomnienia, gra pojawiła się na Steamie około 2016 roku. No i niecałe 2 lata działała bez problemu, a po upływie 2 lat też została z dnia na dzień ogólnie skasowana, bez podania konkretnej przyczyny. Gra miała naprawdę dużo graczy, była dosyć popularna. Ciężko jest określić przyczynę, dla której miałaby być skasowana. No oczywiście główną przyczyną będzie dochód z samej gry. Gra była dosyć uczciwa, nie była typem gry pay to win, aż tak bardzo naciskającej na gracza. Grało się bardzo przyjemnie, dopóki oczywiście nie graliśmy PvP, bo ci, którzy wykupili sobie lepsze karty, po prostu by nas zgnietli. No ale nie w tym rzecz. Gra posiadała bardzo obszerny modus gry fabularnej dla jednego gracza i było tam naprawdę dużo do zrobienia. Od przejścia chyba 7 światów do 15 różnych bossów do pokonania. A tutaj raczej nic nie pójdzie dalej do przodu. Mimo że te serwery jeszcze są na liście, to chyba są wszystkie powyłączane. Dystrybutor gry dał wyjaśnienie, że gra zostanie wyłączona. Niestety jest ona do znalezienia tylko tutaj. W ostatnich newsach. Dokładnie tak. Drodzy użytkownicy, dziękujemy Wam za wsparcie w rozbudowywaniu naszej gry, bla bla bla, etc. Ale ze względu na pewne okoliczności przyjmijcie do wiadomości, że gra Wielka Bitwa 2, czyli Age of Magic Collecting Card Game, jak to się nazywało na Steamie, zostanie wyłączona z dniem 13 grudnia 2019 roku. A dalej, żeby gracze nie byli stratni, dostaną rekompensatę za posiadane punkty walutowe w grze. A to jest już sprawa zwrotów za zakończenie gry przed zrealizowaniem płatności. I mamy tutaj kolejną informację. Harmonogram operacji. Tak więc informacja ogólna 12 listopada o kasacji gry i obecnie zaznaczony element jest wyłączenie serwerów o godzinie 12:13. 13 w piątek o godzinie 12 wyłączyli serwery. To się nazywa dopiero pech. I cóż mamy tutaj dalej? Oficjalna strona gry będzie tylko do 12 godziny 14 stycznia aktywna. I od 12 listopada do 14 stycznia 2020 roku będą przyjmowane wnioski o rekompensatę względem płatności. To jest właśnie troszkę nieuczciwe, bo wszelkie zakupy zrobione przed wyłączeniem serwera są stratne, że tak powiem. Szczególnie, że nie było żadnej oficjalnej informacji dla
To znaczy oficjalna jest tutaj, ale chodzi mi o bezpośrednią, indywidualną informację dla graczy. Nie było żadnego maila ani nic takiego. No ale trudno, to jest tylko gra webowa, więc pewnie sobie za dużo przy tym nie myśleli. A tutaj mamy wykaz informacji. Tak więc z istniejących punktów za przelewy, rekompensatę i tak dalej 30% mniej dostanie się zwrotu ze względu na koszty przelicznika i takie tam sprawy bankowe, z tego co tutaj widać. 30 jen będzie kosztować wypłata tego dodatkowo. I należy wypełnić formularz i go złożyć właśnie przed terminem ostatecznym. A termin ostateczny jest tutaj do 14 stycznia. W porządku. Tak więc mogłem sobie próbować do upadłego, za nic bym nie wszedł, nagrał. Co oczywiście znaczy koniec mojej serii. Tak więc zdecydowanie bez gry nowe odcinki się nie pojawią. Co jest dosyć dziwne, bo miałem nadzieję, że gra jeszcze wróci, szczególnie na Steama. Bo jeśli chodzi o Steama, gra jest nadal dostępna w bibliotece. I ku memu zdziwieniu mogłem ją bez problemu pobrać i można ją wystartować. Jest znane okno Age of Magic z ikonką i wszystkim. Wszystkie pliki potrzebne do grania są ogólnie na dysku twardym. Tylko brakuje tego jednego pliku, który wystartuje całość i musiałby być serwer z bazą danych, która wysteruje grę oczywiście. Dziwiłem się, dlaczego to wszystko zostało na Steamie. Ogólnie pliki są kompletne. W tych plikach jest tutaj praktycznie wszystko, co by było konieczne do wysterowania gry, włącznie z wszystkimi plikami audio, muzyką, plikami mowy. No właśnie. Dlatego byłem naprawdę pewny, że gra jeszcze wróci na Steama. Ale niestety tak się nie stanie. W tym momencie to jest raczej koniec tego tytułu. A szkoda, to była naprawdę jedna z lepszych takich prostych i nieobciążających gier. Naprawdę przyjemnie się w nią grało. Była dosyć rozbudowana mimo swojej prostoty. Duża ilość kart, jednostek, animacje jednostek były pięknie zrobione. Mimo że gry już nie ma na Steamie jakieś 3 lata, to społeczność tutaj dalej była aktywna, z tego co widziałem. Tutoriale do wersji chińskiej się pojawiały. Jak i sporo filmów i screenów jeszcze z gier. No i oczywiście ta najbardziej gorzka wiadomość. Z 28 października 2017 roku, czyli niecałe 2 lata była gra aktywna,
Po czym została zablokowana, bo tu jest właśnie ten cały temat. No i oczywiście przekierowanie na chińską stronę. Ale niestety właśnie tak wygasły moje nadzieje, a serię określam oficjalnie za zakończoną. Niestety nie znalazłem żadnych informacji, które by wskazywały na to, że jakaś inna wersja gry jeszcze się pojawi. Ogólnie firma SNS Plus ma też portal, albo lepiej mówiąc kanał YouTube, a to jej nawet nie ma w ogóle już śladu po grze. Są promowane inne gry, ale niestety Age of Magic został wykasowany kompletnie. Tak i więc pozostaje nam na przyszłość tylko powspominać tak więc grajmy w nasze gry, bo szybko się kończą. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was ewentualnie do innych serii. Tu Antaos, over and out.